Czy wiecie, że w Australii jest molo, które ma prawie 2 km długości? Najdłuższe drewniane molo na półkuli południowej. I właśnie tutaj, na tym molo w Basselton, spacerowałam dzisiaj rano z moją rodziną, córkami, wnuczką i zięciem. Chodźcie ze mną, zabiorę was na ten spacer. Zanim pokażę wam nasz spacer, muszę wam opowiedzieć trochę o tym miejscu, bo to nie jest zwykłe molo. Basselton Jetty ma 1841 metrów długości, prawie 2 km nad wodą, zbudowane w całości z drewna. Żeby mieć porównanie, to tak jakbyście szli z jednego końca krakowskiego przedmieścia w Warszawie na drugi i jeszcze kawałek dalej. A zaczęło się to wszystko w 1865 roku, ponad 160 lat temu. Pierwsze molo liczyło zaledwie 176 metrów, ale przemysł drewniany w tym regionie rósł. Statki były coraz większe, woda przy brzegu za płytka, więc molo przedłużono. Raz, drugi, trzeci, przez kilkadziesiąt lat. Dodawano setki metrów, aż osiągnięto tą niesamowitą długość. Przez cały XIX i XX wiek była to pracująca przystań. Cumowały tu statki, wywożono drewno, dżarę, towary, plony z okolicznych farm, tętniło tu życie. W 1978 roku Basselton Jetty przeszła przez swój najtrudniejszy moment. Władze stanowe chciały ją wyburzyć. Była zniszczona, nie nadawała się do użytku, ale mieszkańcy Basselton powiedzieli nie. A to jest moja córka Daria. Co mam powiedzieć? Gdzie jesteś? Była zniszczona, nie nadawała się do użytku, ale mieszkańcy Basselton powiedzieli nie. Zabrali się, walczyli, zbierali fundusze i uratowali ją. Dziś jest wpisana na listę dziedzictwa historycznego i jest jedną z największych atrakcji turystycznych zachodniej Australii. A tu możecie zobaczyć godzinę otwarcia, jak długo trwa przejazd. I właśnie tutaj, na tych 160-letnich deskach, szłam rano z moją rodziną. Takie miejsce mają duszę. No nie może zabraknąć również sklepu dla turystów, gdzie oczywiście również wam tutaj pokażę typowo turystyczne, różne australijskie gadżety, magnesy. Tutaj są podstawki do butelek, zabawki dla dzieci. Oczywiście wszystko związane z Basselton Jetty. Sklep na wodzie, tak można go nazwać, bo też tak jest zbudowany. Piękne widoki na ocean, przez okna. No cudowne, po prostu cudowne miejsce. Pogoda nam również dopisała. Było słonecznie, chmurek, jak sami widzicie, nie ma, ale troszeczkę wiało, jak to przy oceanie. Nie zapominajmy, że za 2 tygodnie mamy zimę. 1 czerwca będzie już zima, więc nie ma się co dziwić, ale i tak pogoda była przepiękna. Ale wracając też, no zobaczcie, typowy sklep dla turystów. Wszystko przygotowane również pod dzieciaczki, zabawki, maskotki, no to jest, tak jak mówię, typowy sklep dla turystów. A tutaj fajnie przygotowane dla dzieciaków atrapa, że mogą zobaczyć. Zobaczcie, jak ten molo, jakie ono jest długie. Ono się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Wszystko to jest na wodzie. Oczywiście jedzie też kolejka.
Wiecie, wyszliśmy wcześniej rano i dobrze zrobiliśmy. O tej porze mało jest jeszcze... O tej porze molo jest jeszcze spokojne. Niewielu turystów, świeże powietrze, ocean po lewej i po prawej stronie jednocześnie. To jest coś niesamowitego. Idziesz i masz wrażenie, że jesteś na środku oceanu. A ten sklep również sprawia takie wrażenie, że człowiek jest po prostu w sklepie na wodzie. Cudowny widok. Woda tutaj jest niesamowita, taka turkusowa, przezroczysta, widać dno. Czasami pływają pod spodem ryby, a jeśli macie szczęście, podobno można zobaczyć delfiny. Nam tym razem nie było dane, ale zawsze jest następny raz. A wiecie co? Na końcu jetty jest podwodne obserwatorium. Pod wodą na głębokości 8 metrów jest taka specjalna wieża, z której można obserwować życie morskie. Korale, ryby, rozgwiazdy, wszystko przez szklane okna, bez nurkowania. Ale można również tutaj na tym jetty wykupić sobie nurkowanie. W zeszłym roku, czy 2 lata temu, już nie pamiętam, mój mąż i moje córki i mój zięciu byli właśnie na takim kursie nurkowania. My nie byliśmy tym razem, ale następny wyjazd do Basselton planujemy z wnuczką koniecznie pojechać do tego akwarium, ale musi być trochę cieplej. No a tu jest właśnie historia tego miejsca. Od 1865 się rozpoczęło. W 1960 roku ludzie tutaj plażowali. W 1972 chcieli zamknęli port. W 1978 zniszczył cyklon właśnie to jetty, a w 1999 no niestety spalił się ten most. No tak jak sami widzicie, ma swoją historię, więc no to już odbudowali i już jest to Window to the Sea, czyli od 2003 roku stoi właśnie te domki na wodzie razem ze sklepem. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, wpadnij w subskrypcję. Robię dużo takich filmów o życiu w Australii. Bez filtra, bez scenariusza. Linki poniżej. Po spacerze na molo, plac zabaw. A tu moja córka oczekuje na mnie, dlatego że nie mogłam wejść na jetty z pieskiem, bo jest zakaz wstępu dla psów. A tutaj moja starsza córka. Idziemy sobie spacerujemy. No, a tu moja wnusia, mój zięciu. No i gdzie możemy się wybierać z taką naszą gwiazdą? No oczywiście musimy iść na plac zabaw, bo to był punkt kulminacyjny. Zobaczcie. I tutaj muszę powiedzieć, Australijczycy robią place zabaw naprawdę dobrze. Ten przy Basselton Beach jest piękny, sami widzicie. Duży, nowoczesny, przy samej plaży. No wnuczka była zachwycona. A my z córkami siedziałyśmy na ławce i patrzyłyśmy i pomyślałyśmy sobie, o to jest szczęście. Słońce, ocean, moje córki obie, wnuczka biegająca beztrosko. Po 18 latach w Australii są chwile, dla których tu jestem. A tu chciałam Wam nagrać papugi. No i kochani, dziękuję za oglądanie, a jutro ciąg dalszy nastąpi. A to moje